30 grudnia to dzień egzekucji Saddama Husajna, politycznego mordu Rasputina, kolonialnego wyroku śmierci na José Rizalu i zamachu bombowego, który wstrząsnął Stanami Zjednoczonymi. To także data katastrof, w których setki ludzi ginęły przez zaniedbania, korupcję i błędy systemowe oraz wydarzeń naukowych i politycznych, które zmieniały sposób myślenia o państwie i społeczeństwie. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 2006. Egzekucja Saddam Hussein stanowi jeden z najbardziej symbolicznych momentów współczesnej historii prawa karnego i sprawiedliwości międzynarodowej. Były prezydent Iraku został stracony po zakończeniu procesu prowadzonego przez iracki Trybunał Specjalny, który badał zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione wobec ludności cywilnej, w szczególności masakrę w miejscowości Tujail. Postępowanie było szeroko komentowane przez media światowe, w tym brytyjską rozgłośnię publiczną oraz liczne instytucje badawcze zajmujące się prawami człowieka. Egzekucja wywołała globalną debatę na temat kary śmierci, standardów rzetelnego procesu oraz wpływu polityki na wymiar sprawiedliwości w państwach po konflikcie zbrojnym. Dla jednych była aktem sprawiedliwości wobec dyktatora odpowiedzialnego za represje, dla innych przykładem sądu zwycięzców i ostrzeżeniem przed instrumentalizacją prawa karnego. Wydarzenie to do dziś analizowane jest w kontekście odpowiedzialności przywódców państwowych, suwerenności sądów krajowych oraz granic odwetu prawnego w okresach transformacji ustrojowej. 1916. Morderstwo Grigori Rasputin należy do najbardziej zagadkowych i symbolicznych aktów przemocy politycznej schyłku Imperium Rosyjskiego. Wydarzenie rozegrało się w nocy przełomu 29 i 30 dnia miesiąca, co w historiografii wymaga uwzględnienia różnic między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim. Rasputin, mistyk i nieformalny doradca rodziny carskiej, został zamordowany przez grupę arystokratów obawiających się jego wpływu na władzę państwową i decyzje monarchy. Sprawa od początku miała charakter polityczny i była interpretowana jako próba ratowania monarchii poprzez eliminację symbolu jej moralnego upadku. Zabójstwo to stało się przedmiotem licznych analiz prawnych, historycznych i kryminologicznych, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności karnej elit oraz granic spisku politycznego. Wydarzenie zapowiadało nadchodzący rozpad starego porządku, rewolucję oraz transformację systemu władzy w Rosji. 1905. Zabójstwo Frank Steinberg stało się jednym z najważniejszych precedensów w historii amerykańskiego prawa karnego i walki państwa z przemocą polityczną. Były gubernator stanu Idaho zginął w wyniku zamachu bombowego przeprowadzonego przed jego domem, co natychmiast skierowało uwagę opinii publicznej na konflikt pomiędzy władzą a radykalnymi ruchami robotniczymi. Śledztwo doprowadziło do aresztowania działaczy związkowych i ujawniło skalę napięć społecznych towarzyszących industrializacji Stanów Zjednoczonych. Procesy sądowe, które nastąpiły po zamachu, były szeroko komentowane i analizowane pod kątem rzetelności postępowania, stosowania dowodów pośrednich oraz granic odpowiedzialności zbiorowej. Sprawa Steinberga do dziś omawiana jest w kontekście terroryzmu wewnętrznego, praw pracowniczych oraz relacji między wymiarem sprawiedliwości a interesami politycznymi. Wydarzenie to wpłynęło na rozwój procedur śledczych i debatę nad rolą państwa w zwalczaniu ekstremizmu. 1896. Egzekucja José Rizal stała się jednym z najważniejszych momentów w historii prawa kolonialnego oraz ruchów niepodległościowych w Azji Południowo-Wschodniej. Filipiński lekarz, pisarz i intelektualista został skazany przez hiszpański sąd wojskowy za działalność uznaną za wywrotową wobec władzy kolonialnej, mimo że konsekwentnie opowiadał się za reformami, a nie zbrojnym buntem. Wyrok śmierci wykonany przez rozstrzelanie uczynił z Rizala symbol oporu przeciwko represjom
nadużyciom władzy oraz instrumentalnemu stosowaniu prawa karnego wobec elit intelektualnych. Sprawa ta do dziś analizowana jest w kontekście odpowiedzialności państwa kolonialnego, granic wolności słowa oraz wykorzystywania sądów wojskowych do tłumienia sprzeciwu politycznego. Egzekucja przyczyniła się bezpośrednio do radykalizacji nastrojów społecznych i przyspieszyła proces prowadzący do rewolucji filipińskiej. W naukach prawnych wydarzenie to funkcjonuje jako klasyczny przykład niesprawiedliwości systemowej i narodzin męczeńskiego mitu, który ukształtował tożsamość nowoczesnego państwa. Katastrofy, weryfikacja. 1903 pożar Iroquois Theatre w Chicago zapisał się jako jedna z największych tragedii w historii bezpieczeństwa publicznego i prawa budowlanego w Stanach Zjednoczonych. W trakcie przedstawienia doszło do gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia, a panika wśród widzów ujawniła fatalne braki w projektowaniu obiektu, w tym zamknięte wyjścia ewakuacyjne, niewystarczającą wentylację oraz brak skutecznych procedur ratunkowych. Katastrofa pochłonęła setki ofiar i wywołała ogólnokrajowy wstrząs społeczny, który szybko przełożył się na zmiany legislacyjne. Sprawa była szeroko analizowana przez prawników, inżynierów i kryminologów jako przykład systemowego zaniedbania oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej właścicieli obiektów publicznych. W jej następstwie wprowadzono nowe normy przeciwpożarowe, obowiązkowe oznaczenia wyjść, drzwi otwierane na zewnątrz oraz regularne kontrole techniczne. Pożar teatru stał się trwałym punktem odniesienia w nauce o bezpieczeństwie, pokazując, jak tragedia może wymusić reformy chroniące życie obywateli. 2004 pożar República Cromañón w Buenos Aires stał się jedną z największych katastrof w historii współczesnej Argentyny i dramatycznym przykładem zaniedbań systemowych ulaszano w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Do tragedii doszło podczas koncertu, gdy użycie materiałów pirotechnicznych doprowadziło do zapłonu łatwopalnych elementów sufitu, a dym i chaos uniemożliwiły skuteczną ewakuację uczestników. Śledztwo ujawniło poważne naruszenia przepisów, w tym przekroczoną liczbę osób, zamknięte wyjścia awaryjne oraz korupcyjne mechanizmy kontroli administracyjnej. Sprawa wywołała masowe protesty społeczne i doprowadziła do postępowań karnych wobec właścicieli lokalu oraz urzędników miejskich odpowiedzialnych za nadzór. Katastrofa stała się punktem zwrotnym w debacie o odpowiedzialności państwa, bezpieczeństwie imprez masowych oraz granicach tolerancji dla łamania prawa w imię zysku. W konsekwencji wprowadzono surowsze regulacje, a wydarzenie do dziś funkcjonuje jako symbol systemowej porażki instytucji publicznych. 1970. Katastrofa górnicza, znana jako Hurricane Creek Mine, stała się jednym z najbardziej wymownych przykładów systemowej porażki nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem pracy w Stanach Zjednoczonych. W wyniku eksplozji metanu w kopalni węgla kamiennego zginęli górnicy, a śledztwo szybko wykazało rażące zaniedbania właścicieli zakładu, w tym ignorowanie wcześniejszych ostrzeżeń, brak odpowiedniej wentylacji oraz fałszowanie dokumentacji bezpieczeństwa. Sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej, ponieważ odpowiedzialność karna osób zarządzających kopalnią okazała się symboliczna i niewspółmierna do skali tragedii. Katastrofa stała się impulsem do szerokiej debaty nad prawami pracowniczymi, etyką biznesu oraz realną skutecznością prawa karnego wobec korporacji. W konsekwencji wydarzenie to przyczyniło się do wzmocnienia regulacji federalnych dotyczących bezpieczeństwa w górnictwie i do dziś funkcjonuje jako symbol walki o godność pracy i życie ludzkie w systemie przemysłowym. 2020. Atak na lotnisko w Adenie stał się jednym z najbardziej wstrząsających przykładów przemocy politycznej w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ukazując kruchość struktur państwowych w Jemen. Do zamachu doszło w momencie lądowania samolotu z członkami nowo utworzonego rządu, co nadało wydarzeniu wymiar symboliczny.
i strategiczny. Seria eksplozji doprowadziła do śmierci i obrażeń wśród cywilów, pracowników lotniska oraz ochrony, wywołując chaos i międzynarodowe potępienie. Śledztwa wskazywały na użycie zaawansowanych środków bojowych oraz na powiązania sprawców z trwającą wojną domową i rywalizacją frakcji politycznych. Atak stał się przedmiotem analiz prawnych w kontekście zbrodni wojennych, odpowiedzialności karnej aktorów niepaństwowych oraz ochrony infrastruktury cywilnej w czasie konfliktu. Wydarzenie to pogłębiło kryzys humanitarny i podkreśliło ograniczenia prawa międzynarodowego w egzekwowaniu odpowiedzialności w państwach upadłych. 1946 pożar Hotel Wynkoop w Atlancie zapisał się jako jedna z najtragiczniejszych katastrof miejskich w historii Stanów Zjednoczonych i przełomowy moment dla prawa przeciwpożarowego. Ogień wybuchł w wysokim budynku noclegowym, który nie posiadał odpowiednich wyjść ewakuacyjnych, instalacji tryskaczowych ani skutecznych procedur alarmowych. W wyniku paniki i zadymienia życie straciło 119 osób, głównie gości hotelowych, co wywołało ogromny wstrząs społeczny. Dochodzenia prowadzone przez instytucje bezpieczeństwa oraz ekspertów technicznych ujawniły systemowe zaniedbania projektowe i brak nadzoru administracyjnego. Sprawa stała się fundamentem reform budowlanych, wprowadzając obowiązek klatek schodowych odpornych na ogień, oznaczeń ewakuacyjnych oraz regularnych kontroli obiektów publicznych. Katastrofa Wynkoop do dziś funkcjonuje w naukach prawnych jako klasyczny przykład odpowiedzialności właścicieli i państwa za ochronę życia obywateli. Analizy tej tragedii są wykorzystywane w szkoleniach straży pożarnej, urbanistów i prawników, podkreślając znaczenie prewencji, egzekwowania norm oraz realnych sankcji karnych w systemach odpowiedzialności publicznej i prywatnej w nowoczesnych państwach prawa. Wydarzenia naukowe. 1948. Narodziny Randy Sheckman wyznaczają początek drogi jednego z najważniejszych biologów komórkowych przełomu XX i XXI wieku, którego prace miały fundamentalne znaczenie dla nauk biomedycznych i systemowego rozumienia funkcjonowania komórki. Amerykański uczony zasłynął z badań nad mechanizmami transportu pęcherzykowego w komórkach eukariotycznych, wykorzystując model drożdży jako narzędzie do odkrywania uniwersalnych praw biologii. Jego prace umożliwiły lepsze zrozumienie chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych oraz nowotworów, w których transport białek odgrywa kluczową rolę. Sheckman odegrał również istotną rolę systemową jako redaktor i krytyk kultury publikacyjnej w nauce, wskazując na patologie związane z presją prestiżu i komercjalizacją badań. Jego działalność wpłynęła na debatę o etyce naukowej, odpowiedzialności instytucji badawczych oraz przejrzystości procesu recenzji, czyniąc go postacią istotną nie tylko dla biologii, lecz także dla filozofii i socjologii nauki. 1934. Narodziny John N. Bachal otwierają historię jednego z najbardziej wpływowych uczonych zajmujących się astrofizyką i fizyką cząstek w XX wieku. Amerykański naukowiec zasłynął przede wszystkim z badań nad neutrinami słonecznymi oraz strukturą Słońca, które przez dekady stanowiły jedno z największych wyzwań dla fizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Jego prace doprowadziły do sformułowania tzw. problemu neutrin słonecznych, który początkowo podważał obowiązujące modele fizyczne, a ostatecznie przyczynił się do przełomowych odkryć dotyczących własności neutrin. Bachal odegrał również kluczową rolę w rozwoju wielkich projektów badawczych, wspierając powstanie teleskopu kosmicznego Hubble oraz współpracę międzynarodowych zespołów naukowych. Jego dorobek miał znaczenie systemowe, pokazując, jak długofalowe badania podstawowe wpływają na rozwój technologii, metod analitycznych i globalnej organizacji nauki. 1900
Drugi, ekspedycja Discovery stanowiła przełomowy moment w historii badań polarnych i narodzin nowoczesnej nauki o Antarktydzie. Brytyjskie przedsięwzięcie badawcze realizowane na pokładzie statku Discovery miało charakter w pełni naukowy i systemowy, łącząc geografię, meteorologię, biologię oraz geologię w jednym długofalowym projekcie badawczym. Wyprawa, dowodzona przez Roberta Falcona, Scotta dostarczyła pierwszych kompleksowych danych o klimacie, lodowcach i ekosystemach południowego kontynentu. Jej znaczenie wykraczało poza same odkrycia terenowe, ponieważ ustanowiła standardy organizacji ekspedycji naukowych, dokumentacji wyników oraz współpracy między instytucjami badawczymi. Doświadczenia zdobyte podczas misji wpłynęły na rozwój logistyki polarnej, medycyny ekstremalnej i zarządzania ryzykiem w warunkach skrajnych. Ekspedycja Discovery jest dziś postrzegana jako fundament naukowego poznania Antarktydy oraz przykład, jak ambicje imperialne zostały przekształcone w trwały dorobek wiedzy, który do dziś wykorzystywany jest w badaniach nad zmianami klimatu, dynamiką lodu i globalnymi systemami środowiskowymi. 1922. Utworzenie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich stanowiło jedno z kluczowych wydarzeń w historii nauk społecznych, prawa konstytucyjnego i teorii państwa. Nowy organizm polityczny powstał jako Federacja Republik oparta na ideologii marksistowsko-leninowskiej, która redefiniowała pojęcia suwerenności, własności oraz relacji między jednostką a władzą. Konstrukcja ustrojowa łączyła formalny federalizm z realną centralizacją, co stało się przedmiotem wieloletnich analiz politologicznych i socjologicznych. System ten wprowadził nowy model rządzenia, w którym partia polityczna pełniła nadrzędną rolę wobec instytucji państwowych, a prawo było narzędziem realizacji celów ideologicznych. Powstanie związku wpłynęło na globalny porządek, inspirując ruchy rewolucyjne, modele gospodarki planowej oraz alternatywne koncepcje nowoczesności. Dla badaczy był to unikalny eksperyment społeczny, którego konsekwencje kształtowały konflikty, sojusze i debaty intelektualne przez większą część XX wieku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych dziś spraw, dajcie mi znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia kciuka w górę pod filmem, zwłaszcza jeśli po dzisiejszym materiale data 30 grudnia przestanie być dla Was zwyczajnym dniem. Przypominam, że codziennie pojawiają się nowe odcinki poświęcone wydarzeniom z danego dnia, dlatego zapraszam do obejrzenia poprzedniego oraz jutrzejszego materiału. Dziękuję za uwagę i do następnego.